Dwie narracje odzyskania przez Polskę niepodległości dominują historią. Piłsudczykowska nasycona legionami i Wielkopolska mówiąca o udanym powstaniu. Oderwane od siebie konkurują, a w rzeczywistości są jedną całością. W momencie wybuchu wojny bolszewickiej piłsudczykowskie i wielkopolskie oddziały spotkały się w boju na wschodzie, walcząc o ten sam cel. Obie historie połączyły się w jedną i doprowadziły do odzyskania wolnej Polski. Gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i Republiki Kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego. Włodzimierz Lenin. Na wschodzie wrze. Rewolucja wynosi do władzy w Rosji bolszewików z Włodzimierzem Leninem na czele. Bolszewicy chcą rewolucji światowej. Niosąc bolszewicki raj na bagnetach, chcą krwawo podporządkować sobie Europę. Chcą ruszyć marszem na zachód. Tymczasem Polacy marzą o wolności. W Wielkopolsce wszystko zaczyna się przed hotelem Bazar. Wielkopolanie wsłuchują się w słowa Paderewskiego. Nic nie jest pewne. Urodzeni w niewoli, wcieleni do armii zaborczych, ryzykują, zrywają się, ruszają w bój, wygrywają. Wielkopolanie przerywają pasmo porażek dawnych powstań. Powstanie wielkopolskie triumfuje. Polacy wypierają Niemców. Niemcy jednak nie oddadzą tak łatwo Poznania. Niepodległość wisi na włosku. Odradzająca się Polska jest okrążona. Na zachodzie Niemcy czyhają na Poznań. Na wschodzie z białymi walczą bolszewicy. Na południu toczą się boje z Ukraińcami. Lwów broni się zaciekle. Tymczasem Polaków nękają problemy. Armia klejona z 3 zaborów, nieporządki, różnice w wyposażeniu. Paderewski z własnej kieszeni pokrywa niektóre wydatki. W tej sytuacji żołnierz wielkopolski jest bezcenny. Uzbrojenie, wyposażenie, dryl pochodzące z armii niemieckiej są wysokiej jakości. Jednak niemiecki bagnet wciąż przylega do karków poznaniaków. Niemcy potajemnie planują nową ofensywę. Niezależność Wielkopolski jest zagrożona. Mimo to cała ojczyzna wzywa. Początkiem XIX roku generał Dowbor-Muśnicki tworzy Wojsko Wielkopolskie. Zaprawieni powstańcy i weterani na Placu Wolności składają przysięgę. Wielkopolanie ogromnym wysiłkiem tworzą armię. Do maja jest ich 70 000. Wyruszają ochotnicy na odsiecz do Lwowa. Maszerują wyprzeć Ukraińców. W tym samym czasie w Galicji trwają zaciekłe boje. Ukraińcy chcą Lwowa. Walczą i wierzą w wizję silnej Ukrainy. Ich marzenia są wielkie. Polskie wojsko rozrywa te marzenia na strzępy. Żołnierze, pod potężnym uderzeniem waszych piersi przełamana została cała linia nieprzyjacielska i pierścień nieprzyjacielski otaczający Lwów rozpadł się. Na chwałę Rzeczypospolitej, naprzód! Haller idzie w Ukrainę. Rogate czorty! Wołają Ukraińcy na Wielkopolan w Rogatywkach. Pomimo kontrofersywy czortkowskiej, Ukraińcy uciekają za Zbrucz. Paryska konferencja pokojowa zatwierdza tymczasową administrację Polski w Galicji Wschodniej. Tymczasem, zanim Wielka Wojna dobiegła końca, państwa centralne zawarły osobny pokój z Rosją. Potem tajny układ, który ustalił, że porzucony w wyniku zawieszenia broni w Compiègne niemiecki Oberost, czyli front wschodni, zajmie Armia Czerwona. Na mocy układów Niemcy ewakuują front o długości około 2500 kilometrów. Siły bolszewików toczą się na zachód.
Armia Czerwona maszeruje ku Białorusi, ku Litwie, po Niemcach zajmuje Mińsk. Na Berlin po rewolucję, za Niemen, za Bóg. Europa stoi otworem, jednak im głębiej w dawną Rzeczpospolitą, tym bardziej na drodze rewolucji staje odradzająca się Polska. Armia Czerwona idzie na Wilno, samoobrona polska stawia opór. Potyczki wywołują walkę. Polska odradza się na drodze Armii Czerwonej. Na wschodzie są drzwi, które się otwierają i zamykają i zależy kto i jak szybko siłą je otworzy. Józef Piłsudski do Władysława Baranowskiego. Co robić wobec faktów dokonanych? Sztab decyduje. Ofensywa. Ruszają polskie wojska na Słonim, na Pińsk. Wstrzymują ofensywę bolszewicką. Polacy biorą Wilno. Piłsudski wydaje odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wojsko polskie niesie wam wolność i swobodę. Będziecie bez gwałtu lub nacisku ze strony Polski. Litwini pomogą? Odzew nie odbija się echem. W potrzebie przychodzą Poznańczycy. Pierwsi z Wielkopolski, idą najgorsi z najgorszych. Na czapkach noszą trupią czaszkę. Nieustraszeni i niepokorni, poznański batalion śmierci, rzucony w bój na Wileńszczyznę, gromi bolszewików, uzyskuje odznakę za Wilno. Ofensywa trwa. Front litewsko-białoruski przy pomocy Wielkopolan i części armii Hallera bierze w kleszcze Mińsk. Wielkopolanie skoordynowani z czołgami dają przykład nowoczesnej walki. Zajmują twierdzę Bobrójsk. Doskonała baza operacyjna na wschodzie, Bobrójsk. Przez niemal rok broniona przez Wielkopolan umożliwia armii polskiej swobodę działań na wschodzie. Na północy Polacy dochodzą aż do Dyneburga. Miasto przekazują Łotwie. Ofensywa jest ekspresowa, zadziwiająca. Polacy idą w dawną Rzeczpospolitą. Jak przed 300 laty gonią Moskala na wschód. Wywiad łamie kody szyfrowe wroga. Jednak ofensywa staje. W Rosji nadal trwa wojna domowa. W 19 roku sytuacja bolszewików jest krytyczna. Siły południa Białej Armii pod dowództwem Denikina szykują marsz na północ. Piłsudski czeka. Biali, czyli przeciwnicy czerwonych, oferują Polakom sojusz. Jednak carska duma doprowadza rozmowy do upadku. Denikin nie chce uznać granic Polski poza Królestwem Kongresowym i godzi się jedynie na granicę na Bugu. Piłsudski odmawia. Miał powiedzieć: byleby same diabły i bolszewiki w Moskwie rządziły, a nie carskie stupajki. Naczelnik państwa raz jeszcze oświadcza, że wojować z Sowietami nie chce. Jeśli zaś rząd sowiecki chce z Polską wojować, to rękawicę tę podejmie. Przekaz Józefa Piłsudskiego dla Lenina. Tymczasem, kiedy sojusz z białymi upada, w miejscowości Mikaszewicze na Polesiu wysłannik Lenina Marchlewski spotyka się z wysłannikiem Piłsudskiego. Bolszewicy zapewniają Polaków, że gotowi są odstąpić Litwę i Białoruś. W zamian Polacy mają pozwolić przerzucić wojsko bolszewikom z frontu polskiego, by bolszewicy mogli rozbić białych. Tak też się dzieje. Kilkakrotnie wznawiane zimą rozmowy pokojowe nie przynoszą rezultatów. Nowy bolszewicki plan ofensywy zostanie wyprzedzony przez działania Polaków na Ukrainie. Na tle tych wydarzeń pojawia się nowy gracz – Szymon Petlura. Kiedyś nauczyciel, teraz wielki działacz ukraiński, skłócony z towarzyszami, stworzył własną armię i przez jakiś czas rządził Kijowem. Ostatecznie walcząc i z czerwonymi, i z białymi, zostaje rozbity. To doprowadza go do Polski, której proponuje układ. Polska zajmie maksymalną część Ukrainy z Kijowem, a on zmobilizuje Ukraińców, by wsparli Polaków. Tak, razem pobiją bolszewików. Piłsudski snuje wizję propolskiej Ukrainy, federacji, więc Polska podejmuje grę. Przed Polską stoi i leży wielkie pytanie. Czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych?
Czeka nas wielki wysiłek, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnemu pokoleniu łatwe życie. Przemówienie Józefa Piłsudskiego. 3 armie polskie wchodzą na prawobrzeżną Ukrainę. 7 maja 1920 roku pod dowództwem Rydza Śmigłego Polacy zajmują Kijów. Kilku ułanów wysłanych na zwiady dociera do Kijowa. Kijów opustoszały. Ułani wsiadają w tramwaj, jadą do centrum i wywieszają polską flagę. Kijów wzięty. Po nich wchodzi wojsko. Tak, wzmaga się legenda Rydza i przede wszystkim Piłsudskiego. Euforyczna Warszawa okrzykuje go następcą Bolesława Chrobrego, zdobywcy Kijowa. Jednak na Ukrainie dla miejscowych słowo lach brzmi jednoznacznie. Idą pany. Rozbrzmiewa po wioskach. A skoro przyszli, to teraz będą rozliczać. Wieś chowa się i siedzi cicho. W ten sposób plan Petlury upada. Lokalna ludność, nie chcąc pomagać Polakom, uniemożliwia skuteczne zajęcie Ukrainy. Polakom brakuje ludzi. Muszą więc rozciągnąć linię frontu. W końcu doprowadza to do tego, że zaledwie kompania strzeże wielu kilometrów. Nie da się bronić w ten sposób przed natarciem. Bolszewicy do tej pory front polski traktowali drugorzędnie. Tymczasem po rozprawieniu się z Białą Gwardią, teraz uznają go za priorytet. Armia Czerwona przechodzi do ofensywy. Tuchaczewski, były porucznik carski, teraz dowódca frontu zachodniego, krzyczy: droga do rewolucji w Europie prowadzi po trupie Polski. Czerwoni, wszystkie doborowe jednostki kierują na front Polski. Dla białogwardzistów amnestia. Skazani na rozstrzelanie, ułaskawiani tysiącami, dostają obietnicę życia w zamian za krew Polaków. Masy doświadczonych carskich oficerów zasilają dowództwa Armii Czerwonej. Nad Polskę nadciąga zagłada. Na południe kieruje się armia konna Budionnego. Rozciągnięte siły polskie nie są w stanie zatrzymać wroga. Budionny wskazuje cel i dosłownie przejeżdża front szarżą. Kawaleria z tyłu rozbrzmiewa wśród Polaków. Kawaleria przedziera się na tyły. Trzeba się cofać. Trzeba ją gonić. Polski front południowy masowo składa się i cofa. Polacy ewakuują Kijów. Ułani wielkopolscy wyzwalają wzięty w niewolę batalion polski. Jednak bolszewicy prą. Wszystko, co da się wysłać na zachód, pędzi pociągami. Równocześnie bolszewicy atakują na północy. Generał Sosnkowski odpiera ataki, jednak jak długo można? Konna masa sowiecka wlewa się za linie polskie. Składa się cały front północny. Armia Czerwona wpada w Białoruś i Ukrainę. Polacy cofają się wzdłuż Łotwy. Jest jeszcze oparcie w Łotyszach. Jednak kiedy osiągają Litwę, uprzejmość się kończy. Litwini chcą Wileńszczyzny. Zawierają pokój z bolszewikami w zamian za Wilno i inne miasta. Wileńszczyzna się ewakuuje. Polskie wojsko jest w odwrocie. Łamie się żołnierz, łamie się dowództwo. Dezercja. Wciąż nadzieja w silnie obwarowanym Grodnie. Grodno po 2 dniach upada. Zrozpaczone wojsko polskie potrzebuje żołnierza. Dyplomacja próbuje układów. Bolszewicy żądają jednego – kapitulacji. Dowództwo rozważa upadek. Kościół ogłasza modły. Piłsudski wydaje odezwę. Ojczyzna w potrzebie. Wzywamy wszystkich. W końcu lipca Armia Czerwona rzuca krwawy cień na Warszawę. Piłsudski jest bliski załamania. Rozważa dymisję na ręce Witosa. Złoży ją 12 sierpnia, by w razie przegranej zaspokoić oczekiwania niechętnej mu ententy. Zbliża się koniec. Jednak ku zdziwieniu wszystkich, Polacy odpowiadają na odezwy. Setki, tysiące mężczyzn, kobiet, starców, nawet dzieci ciągną do Warszawy. Szkoły pustoszeją. Idą młodzi. Młodzi chłopcy pełni zapału. Tym zapałem zarażają starego żołnierza. Do boju. Wygramy. Zmęczeni odwrotem weterani pod wpływem młodych zrywają się do walki. Nagle żołnierz idący z opuszczoną głową podnosi głowę do góry. Według majora Stanisława Szuro to właśnie był prawdziwy cud nad Wisłą.
Zachodni sojusznicy przekreślają możliwość wsparcia Polski własnymi siłami. Datowana w Spa 11 lipca nota brytyjska do Chicherina wzywała do rozejmu. Istota tego dokumentu, linia Curzona, zyska rozgłos 23 lata później dzięki Józefowi Stalinowi, który przywoła ją jako usprawiedliwienie zaboru połowy II Rzeczpospolitej. Wielka Brytania radzi Polsce przyjąć sowieckie warunki jako dobre. Warunki oznaczały wówczas jedno – sowietyzację Polski. Bolszewicy prą. Nacierają w 3 kierunkach. Północny ma odciąć Polaków od morza, drugi wziąć Warszawę, a trzeci na południu zniszczyć obronę Lwowa. Na Warszawę krzyżą bolszewicy. Sytuację wykorzystują Niemcy. Na Mazurach trwa plebiscyt o przynależność regionu. Niemcy agitują. Polska to sezonstadt, państwo sezonowe. Straszą chłopów bolszewikami. Chłopi przerażeni głosują przeciw przyłączeniu do Polski. We znaki wrogowi wdają się poznaniacy. Widząc rogatywki poznańczyków, bolszewicy ponoć przechodzą w defensywę. Te rogate diabły mają wzbudzać strach. Sytuacja jednak się pogarsza. Korpus dyplomatyczny ucieka z Warszawy. Zostaje tylko 2 dyplomatów, w tym późniejszy papież Pius XI. Słabość Polski wykorzystują Czechosłowacy. Są Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia. Chcą otrzymać okupowany przez nich obszar. Dodatkowo blokują dostawy amunicji z Węgier. W ten sposób wymuszają ustępstwa na Polakach i zagarniają Śląsk Cieszyński. Cios będzie powodem, dlaczego Polska odbierze Zaolzie Czechosłowacji w 1938 roku. Polska jest osaczona. W rozpaczliwej sytuacji. Do Polski z misji dyplomatycznej wraca Tadeusz Rozwadowski. Sztab pod kierownictwem Rozwadowskiego opracowuje 2 warianty kontrataku. Jeden z nich stwierdza: bolszewicy robią błąd. Między 3 kierunkami natarcia pojawia się luka. Trzeba stworzyć siłę nad Wieprzem i pchnąć ją na tyły wroga, otoczyć czerwonych. Piłsudski zatwierdza ten plan i bierze na siebie odpowiedzialność. Jednak jest obawa. Budionny idący na Lwów może uderzyć z południa, złapać Polaków w kleszcze. Obawa ta jest prawidłowa. Biuro polityczne taki właśnie ma plan. Budionny dostaje rozkaz zatrzymać natarcie, ruszać na północ. Jednak dawny carski wachmistrz, teraz dowódca Wielkiej Armii, prawdopodobnie omamiony ambicjami, poparty przez komisarza Józefa Stalina, lekceważy rozkaz. Rusza po triumf jako zdobywca Lwowa. W ten sposób Stalin i Budionny wbijają gwóźdź do trumny światowej rewolucji. 13 sierpnia Armia Czerwona uderza na przedpola Warszawy. Polacy bronią się zaciekle. Ustępują w rejonie Radzymina. Siły polskie chwieją się od uderzenia. Bolszewicy jednak dalej prą naprzód. Trwają walki. Polski plan przewiduje uderzenie na słabe lewe skrzydło 16 Armii wroga z nad rzeki Wieprz. 16 sierpnia wszystko na jedną kartę. Polacy biją z nad Wieprza. Przełamują się przez linię bolszewików. Polskie uderzenie wywołuje odwrót. Wielkopolscy ułani szarżami łamią wroga pod Maciejowicami. Tymi samymi Maciejowicami, pod którymi ujęto Kościuszkę. Mszczą klęskę insurekcji. Polskie uderzenie wywołuje odwrót. Plan działa. 16 Armia Bolszewicka zostaje unicestwiona. Bolszewicy uciekają. Warszawa jest wolna. Masy czerwonych, gonionych przez Polaków, załamują się w odwrocie. Krzyki na Warszawę milkną. Bitwa warszawska rozgrywała się według koncepcji Józefa Piłsudskiego, uwzględnionych w planie operacyjnym, opracowanym szczegółowo pod kierunkiem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego przez pułkownika Piskora i kapitana Regulskiego. Encyklopedia PWN. Polacy ruszają na wschód. Rozgramiają bolszewików nad Niemnem. Lotnicze eskadry wielkopolskie zapewniają przewagę w powietrzu. Marsz Budionnego zostaje powstrzymany, a jego armia rozbita pod Zamościem i Komarowem. Polacy wracają na Ukrainę. Polska zwycięża Rosję sowiecką.
Żołnierze, zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swojego obowiązku. Kraj, co w 2 lata potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość. Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski. Udział Wielkopolan w walce o niepodległą Polskę nie skończył się na wygranym powstaniu. Prawie 100 000 Poznańczyków walczyło na wschodzie z Ukraińcami i bolszewikami. Nawet w czasie odwrotu pod Warszawę pułki wielkopolskie nigdy nie dały się rozbić. Wyszkolenie, doświadczenia, uzbrojenie i determinacja uczyniły z nich elitarną część Wojska Polskiego. Powierzono im najtrudniejsze zadania, w tym udział w uderzeniu z Nadwieprza. Piłsudczykowskie i wielkopolskie oddziały spotkały się razem w boju o wolną Polskę.